Dzień dobry, proszę Państwa, witam Was w drugim odcinku przygotowań na naszą wyprawę na Denali. To będzie, proszę Państwa, najtrudniejsza wyprawa tego roku. Nie będę oszukiwać Was, jest to trudne wydarzenie. Dlaczego ta góra jest taka trudna? Denali leży w subarktycznym klimacie Alaski, gdzie pogoda bywa skrajnie zmienna. Silne wiatry, śnieżyce i mrozy to norma, nawet latem. Choć nie jest najwyższą górą świata, jej położenie blisko koła podbiegunowego sprawia, że warunki tlenowe przypominają te z dużo wyższych szczytów. No strapy. To jest to tego ziomala, co się wszyscy śmieją. Tutaj jeden i tutaj drugi. Czy polecam? Nie mogę wam powiedzieć, bo nie korzystam z tego długo. Parę razy mi się zdarzyło spać z tym, spoko. Ale jeszcze nie trenowałem z tym, przyznam szczerze. Śmiesznie wyglądam. Dodatkowy pasek Adidasa. Ej, będziemy gadali z trenerem i trener powie tak. Zobaczycie moje słowa. Kubuś, miał być jutro dzień wolny. Że może nie będziemy jednak robili tego dnia wolnego jutro, tylko byśmy troszeczkę pocisnęli, jak się dobrze czujesz. Witam trenerze, witam trenerze. Zgubiłem się w lesie. Ja nie żartuję, jak mówię, że zgubiłem się w lesie, to zgubiłem się w lesie. Chwila, moment, góra jest tam. XD. Wchodzę na jakiś inny szczyt w ogóle. Szkoda, że nie zawróciłem godzinę temu. Nie powinienem być po drugiej stronie, nie? To jest tak rzadkie, żeby tyle metrów przewyższenia zrobić i nie zejść, jakby... No bo 2200 zrobić przewyższenia, przez to, że się 7 godzin, to jest wynik, wiesz, kosmiczny. Miałem taką serię porażek ostatnio i pomyślałem, dobra, nie, walczę na śmierć i życie. I że że ja wiedziałem, że muszę zdążyć na tą ostatnią kolejkę. Powiem ci, Kuba, powiem ci, że kurde, mega fajna sprawa, w ogóle bardzo ci gratuluję. Mówię ci całkowicie szczerze, zrobiłeś prawie 2300 metrów przewyższenia, 2250. Na płaskim były podbiegi nawet, bo tak tak. Dzisiaj czułem, że nie? Byłem najszybszy na trasie, dziadków, rusków wyprzedzałem i zajebiście było. Nie no, to jest turbo wynik, Kuba. Takie rzeczy, jak tutaj, są turbo rzadkie wśród osób, które chodzą po górach i robią 2200 metrów przewyższenia. U biegaczy górskich to się już zdarza na treningach, na wybieganiach, ale raczej też nie tyle. Ale trenerze, ja Generalnie chodzi o to, żebyś ty miał dużo czasu, żebyś miał pracę przede wszystkim taką dłuższą niż na treningu na schodach z plecakiem w terenie. Ja myślałem, bo ja wiem, co trener chce. Trener nie chce mi dawać jutro wolnego całego dnia. Ja już to wiedziałem, zanim trener do mnie zadzwonił. Trener się nie śmieje, bo ja wiedziałem o tym, Ja to potrafię wyczuć. Najważniejsze jest to wygenerowanie siły. I po prostu ty musisz, Kuba, naparzyć na tych treningach z bardzo ciężkim plecakiem. A to dlatego, że dodatkowym wyzwaniem na Denali jest konieczność samodzielnego transportu ekwipunku na plecach i na saniach. Jutro nawet na 3 godziny przewyższenie do góry. O, proszę, jaki łaskawy, dziękujemy bardzo. Nawet na 3 godziny. Dobrze, proszę Państwa, przy okazji rozciągania pośladkowego większego polecam Wam bardzo serdecznie, w szczególności lewy. Wspomnijmy partnera naszego odcinka, serwis Rankomat. Jak wiecie, bardzo dużo podróżuję, a przede wszystkim jak podróżujecie, bardzo ważne jest ubezpieczenie. Ja sam korzystam z portalu rankomat.pl od wielu lat i bardzo serdecznie Wam to polecam. Dzięki portalowi rankomat.pl będziecie mogli idealnie dobrać rodzaj ubezpieczenia do aktywności, jakie planujecie robić, państwa, w którym będziecie chcieli być oraz czasu pobytu. Czasami podczas podróży chodzimy w góry, czasami nurkujemy, czasami jeździmy na rowerze, czasami po prostu leżakujemy. Dlatego warto wybrać odpowiednią ofertę dla nas i nie przepłacać. I z tak dostosowanym ubezpieczeniem będziecie mieli po prostu luźną głowę podczas wyjazdów. Polecam Wam bardzo serdecznie portal Rankomat. Do wszystkiego, kolego! A skończyliśmy kola, jest trochę późno. Patrzcie, mam kleszcza. Czy byka, nie? Nie mam chyba pensety. Znaczy, ja go wyciągnę, ale czy kleszcza się czymś nie lało? Jakimś olejem albo może alkoholem? Może na alkohol? I pamiętajcie, pod żadnym pozorem nie polewamy kleszcza, bo może to doprowadzić do poważnych komplikacji. O proszę, jaki ze mnie Aston Hill. Przespałem całe śniadanie, tak? To jest jak się pójdzie na cały dzień w góry, nie? Skyrunning wręcz zrobiony. Po raz pierwszy wymieniam baterię w pasku Garmin. Zawsze gubiłem te paski ze względu na to, że jestem głuptasem. Do czego to doszło? Że my jako ludzie potrafimy taką baterię i ona działa przez miesiące.
Fajnie się wstaje na obiad, tak jak na śniadanie. Mamy warzywka, 2 papryczki bardzo dobre, kurczaka, pod tym są frytki, tutaj jest jakieś mięsko z warzywkami i tutaj jest chlebek. A do tego zawsze biorę sobie carbonarę, bo chcę mieć węgle, bo tam też jest trochę tłuszczu i białka, ale zależy mi właśnie na tych węgielkach tam, w carbonarze, żeby był ten makaron. Naszym pierwszym przystankiem na dzisiejszej trasie będzie starożytne miasto Myra. Niezwykłe miejsce, które przeniesie nas w antyczne czasy. Jechałem drogą i nie zdążyłbym przed spotkaniem z moją panią psycholog i miałem takie online właśnie wizyty. Też wam powiem, korzystam z pomocy psychologa. Uważam, że to jest coś świetnego i znam mało osób, którym psycholog by nie pomógł, a ja trochę ostatnio jestem mocno podupcony, także, znaczy no nie musisz być podupcony, żeby właśnie chodzić do psychologa, ale leczymy głowę. Staram się trochę wystopować, bo z tym mam problem, że po prostu gdzieś tam to ADHD gra górę. Dbajcie o siebie, nie zawsze to musi być chodzenie do psychologa, ale gdzieś tam rozmowa z samym sobą, czy to medytacje, czy też takie rachunki sumienia, a jeżeli jest już naprawdę źle albo coś jest nie tak, znaczy nie musi być naprawdę źle, ale jeżeli rzeczywiście czujecie, że coś jest nie tak, to naprawdę nic złego nie ma, żeby się właśnie wspomagać psychologiem. A po spotkaniu z psychologiem ruszamy dalej. Dotarliśmy do starożytnego miasta Myra, które dziś znajduje się w miejscowości Demre. To miejsce kryje w sobie sporo ciekawych zabytków. Rzymski teatr, grobowce wykute w skałach przez Licyjczyków, kościół świętego Mikołaja. Tak, tego. Oraz starożytny port Adriaty. Niektóre z nich postaramy się dziś odwiedzić. Słyszymy piękne modlitwy i udajemy się, proszę Państwa, Myra. Z Myry właśnie pochodził święty Mikołaj. To właśnie tutaj narodziła się legenda Iga Świątek. To właśnie tutaj narodziła się legenda świętego Mikołaja, postaci, która z czasem stała się pierwowzorem dzisiejszego Santa Clausa. Mikołaj naprawdę istniał. W IV wieku był biskupem Myry i zasłynął ze swojej dobroci, pomocy ubogim i cudów. Jedna z najsłynniejszych opowieści mówi o tym, jak nocą wrzucał sakiewki ze złotem do domu zubożałego ojca, by ocalić jego córki przed sprzedaniem do niewoli. To właśnie ta historia zapoczątkowała tradycję dawania prezentów po kryjomu i stworzyła obraz Mikołaja jako cichego, hojnego darczyńcy. Tu jest w ogóle amfiteatr, który zobaczycie, który mógł mieścić 10 000 ludzi, co jest bardzo ciekawe. One ticket. Thank you very much. To jest spoko, ale wiadomo, amfiteatr jak amfiteatr. Amfiteatr w Myrze to największy i najlepiej zachowany teatr w starożytnej Licji, mogący pomieścić nawet 10 do 12 tysięcy widzów. Jeżeli ustawimy ich jeden na drugim, to osiągną wysokość 62 wieży Eiffla. Waga tych ludzi to około 140 afrykańskich słoni, a 12 000 ludzi krzyczących razem osiągnęłoby głośność porównywalną z silnikiem odrzutowym. Natomiast gdyby trzymali się za ręce, stworzyliby łańcuch o odległości odcinka autostrady Warszawa-Pruszków. W czasach rzymskich odbywały się tu nie tylko przedstawienia teatralne, ale także prawdopodobnie walki gladiatorów. Teatr został poważnie uszkodzony przez trzęsienie ziemi w 141 roku, ale później go odbudowano. Dzięki temu do dziś zachwyca doskonałym stanem zachowania i imponującymi rozmiarami. Patrzcie, jak daleko jesteśmy w sumie od Włoszech, nie? To też tak samo jak gdzieś tam byliśmy na Chorwacji i zwiedzamy zabytki starożytnego Rzymu. Niesamowite. W ogóle słyszeliście tą teorię, że starożytny Rzym nie umarł, tylko on wiedział, że musi się zmienić, żeby przetrwać i po prostu zmienił się w kościół. I jak gdyby starożytny Rzym, dlatego nie tak bardzo ten chrześcijaństwo i tak dalej, że starożytny Rzym istnieje do dzisiaj i jest to kościół watykański, Watykan, stolica w Rzymie, nie? Jakby nie patrzeć. Całkiem ciekawa kmina i kościół jest na całym świecie, jakby nie patrzeć też. To są bardzo fajne rzeczy, tylko że tam nie ma wejścia na pewno, ale uważam, że to jest najciekawsze tutaj. Zajebiste. I widać tam wiewiórkę. Popyla. Popylała już nie widać. O, popyla. Może widać, panowie. Grobowce w Myrze to starożytne miejsca pochówku wykute w skalnej ścianie, przypominające małe domy lub świątynie. Licyjczycy wierzyli, że dusze po śmierci odlatują, dlatego groby budowano wysoko, by ułatwić im wędrówkę. Mają ponad 2000 lat i zachwycają precyzją wykonania. Patrząc na nie, ma się wrażenie, jakby cała skała była dawnym miastem zmarłych. Cichym, ale pełnym historii. To tutaj właśnie święty Mikołaj w IV wieku działał i pomagał ubogim. Co ciekawe, trochę się zmieniło od jego śmierci, bo teraz święty Mikołaj daje prezenty tym dzieciom, które są z bogatszych rodzin, nie? A czasami te z biedniejszych w ogóle nie dostają prezentów i ten Mikołaj się po prostu sprzedał. W ogóle jak sobie pomyślicie, to dla mnie jest to trochę nawet nie do pomyślenia. Te rzeczy tutaj, one mają więcej niż 2000 lat. Takie ciekawe to jest, że właśnie takie stare konstrukcje
bardzo długo przeżywają, nie? Ale wiesz, oni sobie siedzieli tutaj i sobie słuchali, gadali. Przejebane. Stary, wychodziłeś sobie z żonką, podpity winkiem, bo oni tutaj też w ogóle mieli port. To miasto jest blisko morza, oni mieli port, z którego właśnie transportowali zboże i wino i wyobraź sobie, przychodzili sobie tutaj, kulturalnie się nadupcyli, słuchali czego tam, wiesz, jakieś tam sztuki, później szli na jakiś melanż. Wow. Życie jest niesamowite, tylko trzeba się zatrzymać. No i widzicie tutaj Jakub Patecki, nie? Coś, nad czym też działam z panią psycholog. Dużo rzeczy się dzieje, ale warto się właśnie zatrzymać na chwilę. Nic się nie stanie, jak się zatrzymamy na minutę, dwie, parę razy w ciągu dnia. Co myślicie nad kanapką Noger? Myślę, że sobie podziękujemy. Szkoda, że kaktusów nie mają. Ruszamy w dalszą drogę, kierując się do miejsca, gdzie zaplanowałem dzisiejszy trening. Po drodze spotkałem autostopowiczów i postanowiłem ich ze sobą zabrać. Hello guys, where are you going? Antalya. I drive near Antalya and before Antalya, Beychik, I turn left. You can come guys. Where are you from? From Turkey? Turkey. Okay. Hitchhiking or you work, you study? Nie mogliśmy się porozumieć, więc skorzystaliśmy z tłumacza. Where do you live? Ankara. Ankara? Yes. Okay. We are going to Antalya tomorrow. A work, okay. What type of work? Hotel, cafe, nightclub. Good. We've been hitchhiking for 3 days. Oh, good. We haven't eaten for 18 hours and we've been on the road. If you hadn't bought it, we would have probably killed you. Thank you. Okay. You hungry? What do you mean? You hungry? Dobra, ładujemy do fulla. Tu są łobuzy i teraz ogarniają Instagrama. Siadają. A yeah. You see? To były łobuzy jakieś. Nie zrobiłyby mi nic złego na pewno. Najpierw się zapytali o jedzenie, jakieś tam później historie, że im rodzice nie żyją, matka im nie żyje. No jakieś takie dziwne historie. Później powiedzieli mi, że im wezmę coś do żarcia. No im wziąłem coś do żarcia, ale oni później zaczęli coś wymyślać, że a może zamiast jedzenia dam mu kasę, nie? No i wtedy mi się tak przykro zrobiło. Ale spokojnie, nie bójcie się. Większość autostopowiczów jest zajebista. Ale sam, jak mam możliwość, to zawsze biorę na stopa. Zawsze. Po przygodzie z autostopowiewiczami ruszyliśmy dalej w stronę Beychik, gdzie czeka nas trochę wspinaczki. Mamy tutaj zrobić 3 godziny treningu. Zostawiam sobie większość rzeczy w tym. Zaraz sobie załadujemy kamienie do plecaka i będziemy lecieli z plecakiem 3 godzinki. W Turcji obowiązują surowe przepisy zakazujące wywozu przedmiotów, które mogą mieć wartość historyczną lub archeologiczną, nawet jeśli są to zwykłe kamienie znalezione na plaży czy w pobliżu ruin. Przekonało się o tym belgijskie małżeństwo, które zostało zatrzymane na lotnisku w Antalii za próbę przewiezienia 3 kamieni znalezionych w okolicach Manavgat. Para usłyszała zarzuty przemytu artefaktów archeologicznych, spędziła noc w areszcie, a kobieta otrzymała zakaz opuszczenia Turcji do czasu zakończenia procesu. 20 minut, tam góry, tam na dole gdzieś samochód i tak sobie lecimy, góra, dół. Oddycham tylko nosem, bo gardłem nie mogę zimnego powietrza, bo mnie boli. Nie musicie mieć nie wiadomo czego, nie musicie mieć gór. Patrzcie jaka droga. Serio, znaleźć sobie górkę. Nawet 100 metrów, jak nie możecie, nie macie, nie chcecie wydawać na siłownię. Góra, dół. Są takie świry i tak robią. Miałem się do Everestu na czymś takim przygotować. Karol mi opowiadał, że miał gościa chyba co na pagórku 30-metrowym dociskał przygotowania do jakichś tam wysokich gór. Grasz z tym co masz. Kurde, zrobimy ten trening 1,5 raza krótszy. Ze względu na gardło. Bardzo mi się ciężko wdycha powietrze, bo mi się ziębi gardło i od razu boli. Nie mogę się dowalić. Przykro mi jest, ja bardzo nie lubię takich sytuacji. Czuję, że zawodzę, że walę w chuj trenera, też to jest dla mnie najgorsze, nie? Także trenerze nie walę. Ja po prostu rzeczywiście źle się czuję. Więc po zakończonym treningu wróciłem do domu i położyłem się spać, by choć trochę się zregenerować. Ale przeszkodziła mi w tym jedna rzecz. O, ale jaja. Naprawdę? Wszedłeś mi do pokoju? A chcesz może wyjść z niego? Co ty na to? Chodź, ja ci pomogę, nie? Ale żeś od... Ale odjebałeś lipę, ty! No sorry, no jak ty wszedłeś tutaj w ogóle? Poczekaj, co on tu siedział? Ale jaja, on musiał być w szafie. Jak on tu wszedł? Ja kocham koty, ale mam gigantyczną alergię na nie, także...
Dzisiejszy dzień to leczenie gardła, siedzenie w pokoju. Poszedłem raz zjeść coś, wyjść sobie, ale dzisiaj nic nie robię. Jutro nie wiem jak będzie z treningiem. Jeżeli nie, to pójdę sobie na jakieś kurde zwiedzanko. Zobaczymy co to się stanie, ale bardzo niepokoi mnie to gardło i tyle, nie? Nie chcę, żeby to się przerodziło w jakąś infekcję czy coś gorszego. Więc postanowiłem przeznaczyć ten dzień na odpoczynek i nie nagrałem już nic więcej. Kolejny dzień. Nie czuję się za dobrze, nie mam co tutaj robić. Pakuję manatki, lecimy do Antalii. Wykorzystajmy ten czas w Turcji, że tutaj jesteśmy. Jest dużo fajnych rzeczy do zwiedzenia. Ja podjąłem jedną prostą decyzję. Zapominamy o bólu i się dobrze bawimy. Chodźcie za mną. Turcja jest bardzo ciekawa. Ogólnie w Turcji znajduje się wiele starożytnych... Coś tutaj, jakieś słowo. Jeszcze raz. Turcja. Zobaczycie. Turcja. Słowo? Ale o tym później. Ku przygodzie! A pierwszym miejscem, które odwiedzimy, będzie Muzeum Archeologiczne. Jest to jedne z najważniejszych muzeów w Turcji. Jesteśmy, proszę państwa, Muzeum Archeologii. Okej, idziemy. My, moi drodzy, byliśmy tutaj. Tutaj jak mamy tą mapę. Tutaj się dużo działo. Ogólnie musicie zrozumieć, że Turcja to są rejony, gdzie naprawdę w czasach starożytnych 2000-3000 lat temu tak dalej, dużo się działo. Jesteśmy tutaj nad morzem. Jak wiadomo, ludzie lubią morze. Można robić po prostu handel. W starożytności obszar dzisiejszej Turcji, czyli Azja Mniejsza, był jednym z najważniejszych centrów handlowych w świecie antycznym. Leżąc między Europą a Azją oraz otoczona morzami Egejskim, Śródziemnym i Czarnym, Turcja była idealnym miejscem do rozwoju portów i szlaków kupieckich. Przez tysiące lat przebiegały tędy lądowe i morskie trasy handlowe, w tym jedwabny szlak. Turcja słynęła z intensywnej wymiany towarów, od zboża, oliwy i wina, po luksusowe tkaniny, przyprawy i metale. W portach przeładowywano towary z całego basenu Morza Śródziemnego oraz Bliskiego Wschodu. W Turcji znajduje się najciekawsze, moim zdaniem, znalezisko archeologiczne, na które dla mnie nie piramidy, nie te, nie wiem, Wyspy Wielkanocne, nie cokolwiek. Dla mnie najciekawszym znaleziskiem jest Göbekli Tepe, które się znajduje tam daleko w Turcji. Göbekli Tepe to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na Ziemi. Świątynia starsza niż piramidy i Stonehenge. Znajduje się w południowo-wschodniej Turcji, niedaleko miasta... No, tego to nie przeczytam, nie? To damy tutaj Google tłumacza, dobra? Şanlıurfa. To właśnie tam, na wzgórzu wśród pustynnych krajobrazów, archeolodzy odkryli monumentalne kamienne kręgi, liczące sobie ponad 11 000 lat. 12 godzin drogi stąd, także na pewno by nam się nie udało tam dostać. Patrzcie, jest Omyrze, jest Święty Mikołaj, nie? Za czasów, kiedy właśnie Rzymianie byli tutaj na tych rejonach, Imperium Rzymskie, to wybudowali masę piękniejszych budowli, kościołów oraz czegoś tam jeszcze na pewno. Tutaj mamy naszą historię taką po kolei, od takich powiedzmy bardzo prymitywnych mieszkań po coraz to bardziej rozwijające się czasy, aż do dzisiaj. Turcy to jest fajny naród, zaufajcie mi, nie? Pamiętam jak właśnie zawsze robiło to na mnie wrażenie, że wow, jak to jest możliwe, że mamy narzędzia ludzi pozostawione do momentu, w którym nie zacząłem podróżować częściej do Afryki i tam tych narzędzi to czasami jest tak, że jak wiesz gdzie szukać, wiesz z kim pójść, tak jak poszliśmy z Konradem, który jest też po części archeologiem, jest antykusownikiem, ale też jest archeologiem i w sumie doktorantem, badaczem. No po prostu chodziliśmy i sobie wybieraliśmy narzędzia z ziemi. Kiedy powiesz im, że nie Słuchajcie, nie spodziewałem się tak wielu naprawdę posągów, nie? Ja przy tej osobie się czuję tak jak Mini Mike przy nas, nie? Nieźle. Grobowce. Też to jest ciekawe, jak bardzo się powinno zbierać rzeczy do muzeów, a jak na przykład teraz w dzisiejszych czasach raczej będzie tak, że ludzie nie będzie to dozwolone, żeby tak sprowadzać sobie wykopaliska do siebie, nie? Jakie to jest gigantyczne. A jak powstało to gigantyczne muzeum? Po I wojnie światowej, gdy Antalya była pod włoską okupacją, rozpoczęła się grabież lokalnych zabytków pod pretekstem ochrony dziedzictwa. Włosi zaczęli wywozić bezcenne artefakty archeologiczne do swojego kraju. Aby temu przeciwdziałać, nauczyciel Süleyman Fikri Beş założył w 1919 roku pierwsze muzeum w mieście. Mieszczące się początkowo w meczecie Alaeddin, gromadziło artefakty ocalone przed wywozem. Dziś Muzeum Archeologiczne w Antalii to jedno z najważniejszych w Turcji. Zawiera ponad 5000 eksponatów z epok prehistorycznych, hellenistycznych, rzymskich i bizantyjskich. W starożytnym Rzymie były denary. Zobaczycie, że będzie mówione o denarach. Denarius. Ja
bo ja grałem w grę tak zwaną Rome Total War i jak gdyby wiadomo, że każdy mężczyzna bla 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 Imperium Rzymskie, ale Rome Total War potrafiło człowieka wkręcić, nie? Heroiczne zwycięstwo to było jedyne zwycięstwo, jakie odnosiłem w grze Rome Total War. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ale co ciekawe, odnośnie pieniędzy dolar nisko stoi. Może warto dokupić, proszę Państwa, teraz, a może w ogóle, może warto przechodzić na krypto. Kto wie, kto wie. Kupujcie mój kurs. Dzisiaj zniżka z 1000 na 200 zł jedynie. Ciekawe jest to, jak widzisz ludzi w muzeum, widzisz, kto jest na przykład wycieczkę szkolną i można od razu poznać po dzieciakach albo osobach, które są tu za karę, a osobach, które gdzieś tam przychodzą z własnej woli. Z biegiem czasu młodzi ludzie są coraz bardziej zajawieni muzeami. Wydaje mi się, że młodzieży jest coraz mądrzejsza. Mogę się mylić. Boże Święty, jak ja współczuję sobie, że ja nie słuchałem tak bardzo swojego pana od historii, czy to w gimnazjum, czy to w liceum. W liceum miałem takiego zajebistego gościa. Ja nie? Jak to się dzieje, że nauczyciele historii to zawsze tacy zajebiści ziomale byli? I jedziemy zwiedzać dalej. Babka z dzieciakami gra sobie w Mario Kart, nie? Mocno. Zaraz mi bana narzucą pod koła. Puścimy panią. Pokażemy im, co to znaczy polska gościnność, ale sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj w ogóle piesi nie mają tyle samo praw. W Polsce czy w Europie staniesz sobie przy drodze, to wszyscy wiesz. Uwaga! Tutaj jest raczej tak, że kierujący ma więcej, jak to się mówi, praw. Mur Hadriana. Mam nadzieję, że tam podejdziemy. Na cześć właśnie Hadriana, 130, dwie strażnice, dwie baszty mało. Fajny. Na cześć właśnie tego Hadriana został zbudowany, jak przyjechał tutaj odwiedzić. Hadrian był cesarzem rzymskim w latach 117 do 138 naszej ery, znany z mądrego i stabilnego panowania. Zamiast podbojów skupił się na obronie imperium. To za jego rządów powstał mur Hadriana w Brytanii. Był wykształcony, uwielbiał kulturę grecką i wspierał rozwój architektury, sztuki i filozofii. Osobiście podróżował po prowincjach, reformując administrację i armię. W ogóle zazwyczaj ludzie nie szanują gołębi, że to są takie basic ptaki, imo, sztosy. Gołębie. Słuchaj, ten sam gołąb, co sra w Krakowie. Wyobraźcie sobie, że jesteście władcą gdzieś tam w tamtych czasach i wiecie, wyobraźcie sobie, że rządzicie czymś tak wielkim, co na przykład właśnie sięga bo to było za czasów Hadriana, Wielka Brytania oraz właśnie tutaj Turcja. W dzisiejszych czasach, jak chcesz polecieć z jednego kontynentu na drugi, to jesteś w przeciągu jednego dnia i tam już się znajdujesz. A w tamtych czasach trzeba było, wiecie, jakieś wyprawy, też, prawda, król nie mógł samemu jeździć, on musiał mieć doradców. Wyobraźcie sobie, jak mu doradcy musieli kłamać go. Wyobraźcie sobie sytuację, że nie wiem, byłeś odpowiedzialny za jakąś tam część, nie? Za jakieś tam ziemię i niech się okaże, że na tych ziemiach coś do dupy idzie. No to wiesz, dostajesz takie informacje, to musisz trochę przywalić, prawda, w bambuko władcę i tam mu zaczniesz że wcale nie jest tak źle, tutaj jest takiem to. Nam ciężko jest zweryfikować informacje, jak nie wiemy, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe, a jak wtedy musiało to być. Pomyślcie sobie, jak bardzo historia jest zbajasowana, jak historia jest nieprawdziwa. To jest też mocne. Jesteśmy teraz tutaj właśnie w Starym Mieście, takie wąskie uliczki i tak dalej, całkiem bardzo fajny vibe, także się poprzechodzimy, popatrzymy, no i szukamy tutaj jakiegoś dobrego jedzenia, ja już chyba wiem, gdzie pójdziemy. I tak trafiliśmy do jednej z najbardziej wykwintnych restauracji w mieście, a być może nawet w całej Turcji. Co możemy sobie wziąć? Big Tasty Classic wygląda ciekawie, weźmy sobie to. Chwila, lecz to kosztuje 44 zł, to jest spora cena. Ketchup. 7,50 nuggetsy, to już dużo bardziej. Czosnkowo-majonezowy, bo się nie boimy. O kurde, można ayran. Bierzemy ayran, zobaczymy, jak z ayranem będzie smakowało. 52 ziko, całkiem sporo. Trochę mnie gardło boli, także biorę to pod uwagę, że będzie mi się ciężej jadło, ale to, że mają kefir tutaj, to jest dla mnie niesamowite. Big Tasty. Wydaje mi się, że to jest coś a la wieśmak w naszym McDonaldzie. Mięsko trochę gorsze niż w Polsce, ale nie dużo. Słaby punkt dla McDonalda tutaj ichniejszego, że o ile jeszcze ketchup zrozumiem, że jest w torebce, no to sosy na przykład do nuggetsów, żeby dawać w tym, to słabo. Sos do p***y. Nuggetsy git. Zobaczmy ten zwykły majonezowy, bo wziąłem ich jakiś majonezowy majo, ale on w ogóle nie oddają. Słuchajcie, dobre McDonaldy w Emiratach Arabskich są porównywalne do Polski. W Nowej Zelandii były dobre. W Japonii był dobry McDonald's, ale muszę wam powiedzieć szczerze, że polskie maki są naprawdę jedne ze smaczniejszych na świecie. Ale na mnie to gardło, przepraszam za słownictwo. Dobra, zobaczmy sobie ayran.
Oni piją kefir taki, nie można go za dużo wypić, bo będzie kupa się cisnęła. Ale niesamowite, że to jest jeszcze tutaj u nich w McDonaldzie, tego się nie spodziewałem. Zwykły biały kefir, nie? Taki bardzo płynny. Polecam. Bardzo dobry, smaczny kefirek. Burger ok, wszystko ok, sosy słabe, frytki dobre. Ogólna ocena Maka 6,5-7 na 10. Zjedzone, zawijamy się. Moim zdaniem ten ayran tutaj najfajniejsza, najciekawsza opcja. Taki orzeźwiający kefirek, ale ja też jestem świrem i lubię kefirki, nie? Nie każdy lubi kefirki, ale dla mnie top nad topami. Tutaj widzicie ten styl romański. Co wam pani mówi o stylu romańskim? Taki bardzo masywny, małe okienka i tak dalej. Jakieś takie pierdoły były. Perrito, fajny piesek. Patrzcie, zdjęcia ślubne, ale ładna pani. Pan ma zwyczajne, ale pani wygląda zajebiście. Jedziemy do hotelu, który będzie bliżej lotniska, z racji tego, że mamy dzisiaj bardzo wieczorem lot. W sensie bardzo rano. Jutro mamy bardzo rano, około godziny chyba 5 musimy być na lotnisku. Jeszcze sobie sprawdzę, jeszcze się odprawię, bla 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 bla. Let's go, let's go. I nasza podróż, proszę państwa, powoli się kończy. Dlatego przypominam wam, jak ważne jest ubezpieczenie waszej furki. A dzięki rankomat.pl oraz akcji Ocena Start macie możliwość jako młodzi kierowcy dostać wiele informacji na temat ubezpieczenia oraz 200 zł cashbacku. Sprawdźcie link w opisie, a my jedziemy do hotelu. Wróciłem do hotelu i dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że zapomniałem o jednej niezwykle ważnej rzeczy. Bez niej nie mogę stąd wyjechać, a mianowicie... Proszę państwa, kebabik. Nie zjedliśmy kebaba. Ostatnio u nas pod firmą wybudowali kebaba. W sensie przyjechała budka z kebabem. Zajebista. To są całkowicie różne rzeczy. Kebab ichniejszy, turecki i ten, który jemy. Znalazłem jakiegoś urwisa czynnego o tej godzinie. Pokoik mam taki. Mać. Dobra, jest tutaj chusteczka, ale panowie musicie mi uwierzyć, że ja strasznie dużo smarkam teraz ze względu na ten. Bo mi widzowie nie uwierzą. O 3:00 musimy być na lotnisku. Zjedzmy kebaba, pójdźmy spać na te kilka godzin i będziemy wracali do Polski. Kebab się nazywa Urfalim. I jest to miejsce takie, jakiego szukaliśmy, pomiędzy blokowiskami, tradycyjne. Na zaplecze właśnie weszła jakaś córeczka z właścicielem i zobaczymy, co mają do zaoferowania. What do you think it's good? Good portion. English, little. Little, you choose, okay? You for me, okay? Okay, yes. Something good, okay? Tamam, ustam bir tane Adana. Here, yes. No spicy. No spicy, you choose something for me, okay? No hot, no. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj wołowinkę nadziewaną, te papryczki bardzo fajne. Mamy tutaj to. Mi się wydaje, że możemy sobie samemu pakować to i robić z tego po prostu zawijaki, nie? Czyli to jest takie trochę, samemu sobie musisz porobić. Zobaczmy to. Czy to jest ostre w ogóle? Nie. Ale dobre. Fajne. Cyk. Ten sosik jest fajny. Weźmy sobie trochę jogurtu. Ja lubię teraz jogurt. Na to moje gardło to mi dobrze działa. Weźmiemy sobie to. Cyk. Troszkę cebulki weźmiemy. Troszkę papryczki sobie weźmiemy. Zobaczmy. Coś innego, ale sosy mają zajebiste. Bardzo dobre. To gardło mnie boli, martwię się o to. Uważam, że musi się wszystko 100% zregenerować na wyjazd. Dobre mięso. Fajny patent, że samemu sobie musisz robić ten. Z racji tego, że mnie to gardło boli, specjalnie poprosiłem, żeby nie było ostre, ale z chęcią bym spróbował takiej ostrej wersji tego. Zajebiste. Zjadłem, wróciłem do hotelu, położyłem się spać. I wtedy znowu coś się wydarzyło. Jakieś dwie baby z USA się upodliły alkoholem i się nie da spać, nie? Dramat. A zaraz trzeba wstawać o 2:00. Proszę państwa, oddajemy furę i tak się z wami żegnamy. Fajny to wyjazd był. Nie mogę powiedzieć, że idealny, no bo rzeczywiście nie zrobiliśmy założonego planu treningowego. Mieliśmy dużo problemów, cały czas mnie gardło boli i tak dalej, bla 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 bla. Koniec końców nie zawsze jest dobrze, nie zawsze się wygrywa. Miejmy nadzieję, że teraz jak wrócę, w miarę mi się szybko zagoi to auto i będziemy mogli szybko wrócić do napieprzania. Cholerne Denali. I siedzenie tutaj jest. I wiecie, kto tu siedział? Jeden z tych chłopaczków, kurde, nie? Nie jestem ciekaw, czy on to rozpierdzielił, nie?
syn z autostopa, nie? Zrządzenie losu, ale nie przejmujcie się, nie każda osoba, którą bierzecie na stopa jest taka jak tamten ziomal, także nie poddawajmy się, pomagajmy sobie autostopowicze. Ale trafiłem na łebków, no naprawdę. Ale teraz już jeszcze raz na spokojnie, dziękujemy bardzo, dzięki wielkie, że obejrzeliście te odcinki, trzymajcie się i widzimy się na Denali, cześć.